Witam na kanale Manawol, z tej strony Wilku. Dziś będzie trochę nietypowo, ponieważ przy okazji planowania kolejnych deków do EDH postanowiłem sprawdzić, ile prawdy jest w stwierdzeniu, że chińskie proxy się mocno poprawiły do tego stopnia, że trudno jest je odróżnić od kart autentycznych. Jak wiecie, talie do Commandera charakteryzują się tym, że potrzebujecie jednej sztuki karty. Gorzej, jeżeli macie złożonych kilka talii, a te co ciekawsze karty są wykorzystywane w wielu z nich. Nie sposób jest, przyznam szczerze, kupić wszystkie karty do wszystkich deków, więc postanowiłem sprawdzić, jak będą wyglądały te słynne chińskie proxy, które ostatnio nawet są sprzedawane jako autentyczne karty. Cóż, ja osobiście potępiam takie zachowanie, niemniej jednak jeżeli chodzi o wykorzystywanie kart jako proxy, podczas gdy posiadamy daną kartę w innej talii, uważam za w tym przypadku uzasadnione. Taka paczuszka do mnie dotarła po, uwaga, 38 dniach od zamówienia. Co ciekawe, jest bardzo ładnie zafoliowana. Szczerze powiedziawszy, się tego nie spodziewałem. A już miałem oglądać teraz jak przyszła, ale stwierdziłem, że jak jest tak ładnie zapakowana, to otworzymy ją sobie przed kamerą. Dobra, zobaczmy, co dostaliśmy w środku. Jak to wszystko wygląda? Dobrze, weźmy sobie coś od spodu. Może coś, co nam będzie łatwiej sobie porównać. Dobra, weźmy sobie monolit. Mamy monolit. Mamy też autentyczny monolit. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o strukturę przynajmniej przodu, w tym przypadku jest całkiem nieźle. Oczywiście tyłowi jest dalej bardzo daleko. Nie wiem, czy będzie to widać, czy nie, ale widać taką kratkę. Nie, obraz jest zdecydowanie bardziej rozmazany. Jeżeli chodzi o papier, to jest podobnie, ale te są bardziej miękkie. Czy chińskie karty. Jeżeli chodzi o kolory w tym przypadku, no jest nieźle, ale na przykład zobaczmy sobie sam znaczek. Może wyostrzy. Jak widzicie, tutaj jest bardzo wyraźne niedociągnięcie między kartą oryginalną a naszym chińskim proxem. Dobra, zobaczmy, co możemy sobie obejrzeć dalej. Dobra, zobaczmy sobie pakt. Pakt gdzieś tu mamy pakt. I póki co, teraz obejrzymy nowszą kartę. O, wyostrzy. Wyostrzy. Jeżeli chodzi o jakość nowszych kart, to prawdopodobnie jest to zasługa lepszych skanów. Kolory są bardziej żółte. Jeżeli chodzi o tył, to dalej mamy tą
kratkę. Podejrzewam, że w przypadku innych kart będzie to samo. Tak, jedna rzecz też, jest spora różnica w tym, jak się zachowuje karta z kartą. Oryginalne karty są takie bardziej śliskie, tutaj czuć jednak taki opór, jakbyśmy, nie wiem, jakby te karty były jakoś nawoskowane. No i dużo bardziej się powłoka świeci jednak w dalszym ciągu. Przynajmniej z tego co patrzyłem sobie po innych kanałach. Natomiast tomb. Zobaczmy sobie tomba. Również starsza karta. Tutaj również są kolory dużo bardziej, no dobra, bardziej nasycone. Jeżeli chodzi o jakość, to przyznam, że jest całkiem nieźle. Natomiast w dotyku jest to zupełnie inna karta. Bardziej szorstka. Weźmy sobie sam napis. Powiem tak, z daleka można by się pomylić. Ten, który jest prawdziwy. Zobaczmy dalej. Misty mamy. Flacje powinniśmy mieć zendikarowe. O, w przypadku flaców to już ewidentnie w ręku, czyli że karta jest grubsza. I czuć taką woskowatą powierzchnię na nich. Jak widzicie, karta się bardziej błyszczy. Jest taki rozbłysk bardziej rozproszony, tutaj jest taki bardziej skupiony. Natomiast jak to jest w przypadku starszych? O, na Strongholdzie będzie widać dużo większą różnicę. No już tutaj to już z daleka widać. Karta jest dużo bardziej nasycona, bardziej wpada w żółty. I tył jest bardziej rozmazany. Dobrze, Entomba mamy innego, Maze. Dobra, tutaj to w przypadku Maze'a to również od razu będzie widać różnicę. Zresztą wierzę, że już widać. Tutaj nawet nie trzeba się wdawać w dokładne szczegóły. Oczywiście dużo łatwiej jest sobie takie karty oglądać w momencie, w którym mamy obok oryginał.
Dlatego... No cóż, no, jeżeli nie macie oryginału, albo macie... to może macie przynajmniej kartę wydrukowaną w podobnym okresie. Wtedy łatwiej będzie poznać. Zresztą, jeżeli jesteście obyci trochę bardziej z kartami, to już po samym dotyku będziecie w stanie sprawdzić, czy to jest karta autentyczna, czy nie. To jest to tak zwany przysłowiowy chiński prox. Dobra, teraz mamy coś, czym się potem pobawimy. Tutaj oczywiście nie posiadam autentyka, ale posiadam inną kartę wydrukowaną w tym samym okresie, czyli również z Unlimited. Chociażby po to, żeby sobie porównać odwzorowanie kolorów. Jak widać, te wszystkie chińskie proxy mają w dalszym ciągu problem, na szczęście, z odwzorowaniem barw. W dalszym ciągu jest to robione również na szczęście jako wydruk pojedynczej warstwy. Chociaż muszę przyznać, że porównując z proxami, które widziałem wcześniej, no, Chińczyki idą do przodu. Intent jest tu. No dobrze, ten intent już jest trochę ograny. Widać, że już jest trochę zmatowiony. Ale w przypadku kart właśnie z lat 99, 2002, 2000... no nie, 2002, największa różnica będzie w jakości wydruku znaczka edycji. Tutaj widać wyraźnie dokładne i ostre krawędzie, natomiast tutaj znaczek rozpikselowany. Autorz. Mamy tutaj autorz. A tu mamy z kolei dużo ciemniejszy wydruk. Ciemniejsze kolory. Wyostrz. I również różnice w samym znaczku edycji. No i oczywiście te karty, no to nie będzie ten sam papier. Są miększe. Spokojnie, nie pomylą mi się. Tak. Manavolt. Dobra, tutaj, dobra, z czwartą edycją nie będę porównywał, to jest Unlimited, więc taka sama sytuacja. Wyostrzymy. Jest dużo większe nasycenie, bardziej się karta błyszczy. Nie wiem, może się uda wam pokazać, jak wygląda ta cała siatka, którą widać z tyłu. O, może teraz będzie widać. No i oczywiście też jakość samego wydruku widać, to kółko jest rozpikselowane. Nie jest tak ostre i nie będzie tak ostre. Dobra, jeszcze mamy Moxa. Gdzie tu mamy Moxa? A tutaj co ciekawe, odwrotna sytuacja. Czyli Mox Prox.
Jest BLE3. Oczywiście kratka występuje wszędzie. Opal. Jest w masterstwie, to więc będzie znaczna różnica. Kryptę mamy Eternali, więc też będzie różnica. No też, jeżeli zależy wam na tym, żeby mieć dobrej jakości proxy i lubicie sobie odrobinę poczekać, no to spoko. Tak? Ja czekałem dokładnie 38 dni. Ale przynajmniej będę mógł mieć ładne proxy w dekach. Oczywiście te wszystkie swoje proxy mam zamiar sobie pooznaczać, żeby przypadkiem kiedyś nie trafiły do obiegu jako legalne karty. Więc już po zakończeniu tego materiału siadam i sobie stempluję wszystkie, tak żebym ja miał pewność, żebyście wy też mieli pewność, że jeżeli traficie na taką kartę, żeby nie brać tego naprawdę za oryginał. Dobra, ja rozumiem, że kupując karty przez internet, zdjęcia można sobie wstawić różne. Więc tutaj niestety trzeba uważać i no, raczej nie kupować kart od przysłowiowych randomów. I generalnie jeżeli ściągacie karty z zachodu, to w większości przypadków na MCM nie ma problemów. Zaznaczam, w większości przypadków. Z tym, że jeżeli by się taka karta trafiła, żeby złożyć reklamację. No, natomiast to, co mnie niestety niepokoi, to fakt, że coraz lepsze są podróbki nowszych kart. Jeżeli chodzi o starsze karty, to tutaj naprawdę nie ma co ukrywać. Będzie im zawsze daleko do oryginałów. Natomiast w przypadku kart nowszych starają się coraz i wychodzi im to niestety coraz lepiej. A teraz coś, co planowałem zrobić specjalnie. Sprawdzimy sobie, jakiego tu jest papieru i jaki tu jest rdzeń. Czyli będziemy Derly Black Lotusa. No, Prox Lotusa. Tam. No dobra, czyli jak już tutaj widać, owszem, jest to papier warstwowy, tylko że w tym przypadku jest to papier z czarnym rdzeniem. Oryginalne karty mają rdzeń niebieski. Oczywiście nie polecam tej metody do sprawdzania legalności kart. Tutaj zrobiłem to specjalnie z premedytacją. Natomiast weźmy sobie jego Impala. Dla porównania rdzeń w środku jest niebieski. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tak. Teraz razem. No tutaj wyraźnie widać różnicę. To tyle na dziś. Trzymajcie się i pamiętajcie o swoich triggerach.